serdecznie na konferencji pod tytułem Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego świata. Ja nazywam się Sławomir Biderman i reprezentuję Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzisiejsza konferencja wpisuje się oczywiście w hasło przewodnie wystawy światowej, czyli wyżywienie planety, energia dla życia. A z drugiej strony jest taką trochę też historią, można powiedzieć, sukcesu polskiej gospodarki, no bo żywność, czy w ogóle branża spożywcza są tym sektorem gospodarki, w którym Polska na świecie przoduje. Szanowni Państwo, już tak nie przedłużając, witam jeszcze raz serdecznie wszystkich zgromadzonych uczestników. Witam uczestników naszej konferencji, którzy śledzą nas online i witam przede wszystkim naszych szacownych prelegentów. Zacznę moje powitanie od jedynej kobiety w tym gronie, pani Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. A teraz już w kolejności prezentacji witam serdecznie pana profesora Jerzego Dybowskiego, reprezentanta Polskiego Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Witam pana Jana Grodzickiego, właściciela dobrze prosperującego polskiego gospodarstwa rolnego. Witam pana doktora Jana Radnieckiego, przedstawiciela Instytutu Przemysłowego Maszyn Rolniczych. Witam pana profesora Tadeusza Wijaszkę z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. I witam jako ostatniego, ale oczywiście równie ważnego, przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana dyrektora Roberta Piłata. I teraz już możemy przejść do pierwszej prezentacji, takiej wprowadzającej pod tytułem Jak Polska osiągnęła samowystarczalność żywnościową i stała się regionalnym liderem produkcji żywności. Zapraszam pana profesora Dybowskiego. Gdzie jest ten pilot? Jak to się obsługuje? Tym, tak? Aha. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do tego panelu i do umożliwienia przedstawienia tego interesującego problemu. Na początek może o czym chciałbym mówić. W tak krótkim czasie nie jest możliwe oczywiście powiedzenie zbyt wiele na ten temat, więc chciałbym przedstawić po prostu zakres sukcesu, określić jego warunki początkowe, jakby zidentyfikować główne siły sprawcze, no i na tym tle parę wniosków. To są liczby w miliardach złotych. Bardzo przepraszam, że to miano uciekło z tego slajdu. Jeżeli popatrzymy na skalę wzrostu tych wielkości produkcji rolnej, towarowej produkcji rolnej, produkcji sprzedanej, przemysłu spożywczego, całej produkcji towarowej sektora rolno-żywnościowego, wydatki na konsumpcję i eksport rolno-spożywczy, to zobaczymy, że te różnice, po pierwsze, że jest ogromny wzrost obrotów i tych wielkości, po drugie, że ten eksport jakby zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, o czym świadczy rosnący udział eksportu w produkcji towarowej sektora rolno-żywnościowego. Sektor rolno-żywnościowy wysunął się na 4. miejsce pod względem tworzenia produktu krajowego brutto. Polska zajmuje 6. miejsce w Unii Europejskiej jako producent żywności przetworzonej, to znaczy przemysłu rolno-spożywczego.
W latach 2005-13, to znaczy w latach, kiedy ten polski sukces się rozpoczął, wartość eksportu wzrosła około trzykrotnie, podczas gdy wartość produkcji rynkowej, czyli produkcji towarowej wzrosła o 76%, a wydatki na konsumpcję tylko o 39%. Nie jest to oczywiście wzrost mały, mówię tylko dlatego, że z tego można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze taki, że eksport bez tak szybkiego wzrostu eksportu niemożliwa byłaby taka dynamika wzrostu produkcji. Rynek wewnętrzny, tylko rynek wewnętrzny nie byłby w stanie wchłonąć takiego wzrostu. No i druga to, że przy prawie 33% udziale eksportu w produkcji towarowej nie jest to już zagospodarowywanie nadwyżek, ale jest to już istotny, decydujący czynnik o rozwoju całego sektora. To samo na wykresie. Widzimy to również, porównując te słupki roku 2013, czyli żółte, że przyrost wydatków na żywność nie byłby w stanie zagospodarować takiego przyrostu produkcji i istotną rolę w tym pełnił właśnie eksport rolno-spożywczy. Mówię o tym również dlatego, że jakby na potrzeby tej prezentacji pod pojęciem samowystarczalności żywnościowej rozumiem dodatnie saldo obrotów towarowych sektora rolno-spożywczego. Oczywiście nie jest to precyzyjna definicja, ale do 2002 roku Polska była importerem netto żywności. Od 2003 roku przekształciła się w eksportera i w zasadzie rok po akcesji, pełen rok po akcesji, prawda, w 2005 roku przyjąłem to jako taki rok, rok przed akcesją, 2003 rok przyjąłem jako taki rok porównawczy. Jeśli chodzi o warunki początkowe, to trzeba powiedzieć, że polskie rolnictwo, polski sektor żywności miał duży potencjał. Ten potencjał tkwił już w czasach przed transformacją gospodarczą i on zasadzał się na paru takich filarach. Po pierwsze, na dużej powierzchni aprowizacyjnej, to znaczy powierzchnia gruntów i powierzchnia ziemi rolnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca była w Polsce zawsze duża. Oczywiście jakość tej ziemi nie całkowicie była nas satysfakcjonująca, ale tym niemniej cała powierzchnia aprowizacyjna, powierzchnia wyżywieniowa była w relacji do Europy Zachodniej duża. Po drugie, Polska była wyjątkiem w bloku krajów wschodnich, gdzie większość, bo ponad 70% ziemi zawsze było w rękach prywatnych. Nie tylko była to prywatna własność, ale również to gospodarstwa prywatnie zarządzane, to znaczy rolnicy podejmowali decyzje w ramach oczywiście pewnych ograniczeń, jakie narzucał system komunistyczny. Zawsze rolnictwo było przeludnione i tym samym tworzyło rezerwę taniej siły roboczej, ale jednocześnie taki sektor buforowy, który pozwalał ten nadmiar siły roboczej wchłonąć i po prostu ci ludzie mogli zapewnić sobie warunki utrzymania, prawda, przetrwania w tym rolnictwie, nawet wtedy, kiedy nie mieli zatrudnienia. To jest bardzo ważne, będzie w następnym etapie. I wreszcie kolejna rzecz to były te mniej intensywne wzorce produkcji, kiedy
które no, tworzyły właśnie też ten potencjał, że w momencie, kiedy nastąpi pewien bodziec, to te przyrosty efektu będą znacznie większe. Co było w związku z tym takim główną przeszkodą, głównym hamulcem tego rozwoju? No oczywiście brak odpowiedniego kapitału. To stanowiło podstawową barierę rozwojową. Po zmianie systemu gospodarczego przede wszystkim dwa podstawowe procesy, jakie wtedy się rozpoczęły, to był proces prywatyzacji i proces restrukturyzacji gospodarki. Prywatyzacji, ponieważ głównie w przemyśle rolno-spożywczym trzeba było doprowadzić do zmiany systemu własności, a restrukturyzacji dlatego, że po długim okresie socjalizmu gospodarka odziedziczyła pewne obciążenia, których należało się pozbyć, chociażby dużo nieprodukcyjnego majątku, niską produktywność głównych czynników produkcji itd. Dzięki tym procesom restrukturyzacji te problemy zaczynały być rozwiązywane. Myśmy na początku tego okresu przemian systemowych zdecydowali się na otwartą gospodarkę, obniżając cło do takiego przeciętnego, niskiego poziomu, ale było to niestety otwarcie jednostronne, ponieważ pozwalało wpuszczać na teren Polski import taniej żywności, natomiast nadal nasz eksport obwarowany był szeregiem ograniczeń i barier, ponieważ nasi partnerzy, głównie również z Unii Europejskiej, no, nie naśladowali nas w tej otwartości gospodarki. Efektem był rosnący import, no i ponieważ bariery dla eksportu, jak mówiłem, zostały zachowane, to konsekwencją było ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi, które, jak już wspomniałem, utrzymywało się aż do 2002 roku. Jednocześnie ze względu na realizowaną reformę gospodarczą, no powszechnie znaną jako reforma Balcerowicza, ja nie będę mówił o jej założeniach, ale jednym z efektów był umiarkowany wzrost spożycia krajowego, po prostu będący następstwem umiarkowanej, żeby nie powiedzieć, że bardzo niskiego przyrostu siły nabywczej społeczeństwa. W związku z tym bariera popytu, jaka zaczynała się ujawniać w tamtym okresie, spowodowała zwolnienie dynamiki rozwojowej i w tej sytuacji jakby rosła rola eksportu w pobudzaniu, w kreowaniu wzrostu produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego. Oczywiście najbardziej atrakcyjnym rynkiem zawsze jawił się rynek Unii Europejskiej ze względu na ceny, ponieważ charakter wspólnej polityki rolnej był taki, że ceny w Unii zawsze kształtowały się wyżej, znacznie wyżej od cen rynku światowego. Stąd były dopłaty do eksportu, prawda, i stąd były refundacje, były te całe mechanizmy cen śluzy, progu i tak dalej. Jakie w związku z tym były główne przyczyny sukcesu, który zaczął się w 2013 roku? W 2013 roku, to w zasadzie na rok przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, myśmy podpisali w 2003 roku, Polska i Unia podpisały tak zwaną umowę dwuzerową, która oznaczała zero subwencji eksportowych i zero cła, więc jakby warunki handlu, obciążenia handlu były w zasadzie zniesione. Natomiast to, czym
co tworzyło bardzo silne bariery, nadal to były kwoty importowe, które były przydzielane na każdy rok. Takim zasadniczą siłą napędową tego sukcesu polskiej gospodarki żywnościowej to była decyzja o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Po podjęciu tej decyzji jakby zaczęło się działanie zmierzające w tym kierunku. I dwa procesy, bo oczywiście proces prywatyzacji, a zwłaszcza proces restrukturyzacji nie został jeszcze ukończony. Więc ten proces transformacji systemowej do gospodarki rynkowej trwał, ale jednocześnie rozpoczął się drugi proces, mianowicie dostosowania do wymogów i standardów Unii Europejskiej. I to stało się w zasadzie tym kołem zamachowym rozwoju. Ponieważ w momencie podpisania umowy stowarzyszeniowej Polska zaczęła otrzymywać środki pomocy przedakcesyjnej, które w istotny sposób zasilały gospodarkę rolno-żywnościową, ale jednocześnie wiele firm zaczęło widzieć jakby swoją przyszłość, swoją zasadność inwestowania. W związku z tym za tymi pieniędzmi unijnymi szły również pieniądze pomocowe innych rządów, ale także własne środki przedsiębiorstw polskich, a szczególnie, co niezwykle ważne, preferencyjne kredyty bankowe, które wspierały rozwój. W miarę postępowania procesów inwestycyjnych następował odpływ tej najgorszej, powiedzmy, jakościowo ziemi z rolnictwa pod te inwestycje. Właśnie te inwestycje musiały być gdzieś lokowane, ale także i trochę siły roboczej zbędnej w rolnictwie zaczęło znajdować zatrudnienie w nowo powstałych inwestycjach. Zaczynał postępować taki powolny, ale stały wzrost, jakby odbudowę gospodarki polskiej, która po okresie przemian ustrojowych, systemowych, mocno, zwłaszcza w przemyśle rolno-spożywczym, mocno podupadła. Ja nie mam pewnie czasu, żeby o tym mówić więcej, ale powiem tylko tyle, że te przedsiębiorstwa, które były stosunkowo bardziej nowoczesne, one najbardziej ucierpiały, ponieważ miały największe odpisy amortyzacyjne, największą rentę z tytułu nowoczesności, musiały odprowadzać. Taki był system reformy Balcerowicza, że właśnie te firmy lepsze miały na początku gorzej. I oczywiście z czasem one odzyskiwały swoją pozycję, ponieważ wtedy w początkowym okresie powstawało w gospodarce żywnościowej bardzo dużo firm prywatnych, bardzo dużo firm, które nie miały tych wszystkich kosztów związanych z nowoczesnością, ze skalą produkcji. Zatrudniały często na czarno, prawda? Znamy te wszystkie procedury, które to doprowadziło do pewnego upadku przemysłu spożywczego, który zaczynał się odradzać właśnie z myślą o przyszłym rynku Unii Europejskiej. Te inwestycje dostosowawcze, one poprawiały relacje między podstawowymi czynnikami produkcji w rolnictwie, to znaczy między pracą, kapitałem i ziemią, a przez to doprowadzały do wzrostu produktywności tych czynników i do poprawy efektywności całego systemu. Zaczynał tworzyć się nowoczesny sektor rolno-spożywczy. Przede wszystkim dzięki funduszom akcesyjnym, tutaj wymieniam FARE, ale oczywiście nie tylko, ale głównie dzięki FARE właśnie następowała poprawa infrastruktury w rolnictwie i wokół rolnictwa. Inwestycje dostosowawcze poprawiały
jakość produkcji rolnej, poprawiały jakość produkcji przemysłu spożywczego, dostosowywały standardy weterynaryjne, fitosanitarne, jakościowe polskiego sektora do przyszłych wymogów Unii Europejskiej. To było bardzo trudne zadanie i rzeczywiście firmy wiodące zaczynały pojawiać się w sektorze firmy liderzy, wokół których skupiały się gospodarstwa rolne, które zaczynały organizować jakby na nowo ten sektor rolno-spożywczy. Jednocześnie inne fundusze unijne, również przedakcesyjne, chociażby typu SAPARD, służyły budowaniu zdolności polskiego rolnictwa, polskiego sektora rolno-spożywczego do adaptacji przyszłych, nie tylko bieżących, ale tych przedakcesyjnych, ale również przyszłych funduszy, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostaną Polsce udostępnione. To oprócz tego pomysłu, co z tym zrobić, to było duże wyzwanie organizacyjne, dlatego że adaptacyjność, to znaczy zdolność wchłonięcia określonych pieniędzy przez sektor rolno-spożywczy w Polsce nie była wcale tak duża. Tą zdolność należało dopiero zbudować. I temu służył SAPARD. Akurat tutaj mam pewne doświadczenia, ponieważ robiłem dla Komisji Europejskiej średniookresową ocenę realizacji SAPARD-u w Polsce i wiem, że powstawały problemy bardzo przyziemne. Na przykład rolnicy bardzo niechętnie początkowo przystępowali do tego programu. I takim punktem przełomowym było dopuszczenie zakupu ciągników jako jednej z form wsparcia. Dopóki tego nie było w programie, to nie można było przekroczyć 25% udziału w tych środkach. W momencie, kiedy Unia zdecydowała się zaakceptować zakup ciągnika i jakby przyjąć, że tym wkładem własnym, który w każdym takim programie musiał być, to może być również własna praca, dopiero potem zaczęło się naprawdę duże przyspieszenie w realizacji tego programu. Równocześnie zaczęliśmy budować system informacji rynkowej. Początkowo ten system on w tej chwili głównie jest kojarzony z Ministerstwem Rolnictwa, prawda, zintegrowany system informacji rolnej, ale pierwsze takie bazy danych i analizy na ich tle robione, no to powstawały właśnie w naszym instytucie, w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, gdzie rząd amerykański tytułem pomocy dla rządu polskiego właśnie wybrał Instytut jako takie zaplecze naukowe Ministerstwa Rolnictwa i przeszkolił całą grupę, dużą grupę naukowców, ekspertów w przygotowywaniu tak zwanych Situation and Outlook Reports, które wykonywane są dla 21 produktów 2 razy w roku. Ten program przetrwał do dzisiaj. My 2 razy w roku publikujemy takie analizy rynkowe, które pozwalają z taką krótkookresową prognozą na 2 następne lata. One stanowią istotną przesłankę dla biznesmenów działających w sektorze rolno-spożywczym, ponieważ jakby w jednym miejscu zbierają wszystko to, co działo się w ostatnim, powiedzmy, roku na danym rynku i dają prognozę na rok następny. Ten system informacji rynkowej zaczął potem powstawać w ministerstwie, on się głównie skupia na cenach, ale ta cena jest dla rynku rolnego bardzo istotnym parametrem. I tutaj również rola instytucji naukowych, instytucji
również takich jak my, ale oczywiście nie tylko ten instytut, że w tym okresie przedakcesyjnym bardzo duży wkład był w tłumaczenie, w organizowanie szkoleń, w organizowanie i takich spotkań informacyjnych, gdzie my przedstawialiśmy różnym środowiskom biznesowym działającym w sektorze rolno-spożywczym, na czym polega system unijny, do czego mamy się dostosowywać, jakie kryteria mamy spełniać i gdzie mogą leżeć nasze mocne strony. W wyniku tych procesów, tych prac coraz więcej firm polskich zaczęło uzyskiwać prawo sprzedaży na jednolitym rynku europejskim. No, oczywiście w miarę budowania tych stosunków handlowych również powstawały takie relacje, tak zwane personal bonds, prawda, które no, tworzyły się między biznesmenami polskimi i europejskimi, zachodnioeuropejskimi, ponieważ no, jak mówiłem, Unia Europejska zawsze była tym najbardziej atrakcyjnym rynkiem zbytu i właśnie tam kierowaliśmy gros swojego eksportu. Obroty towarowe w sektorze rolno-spożywczym międzynarodowe bardzo wzrosły. No, mówiłem już o tym efekcie umowy handlowej typu 2.0, ale nadal limitowane były kwotami importowymi. I wreszcie po akcesji, po 2004 roku, tutaj pokazuję, jak rozwijał się eksport rolno-spożywczy ogółem i do Unii Europejskiej i jak rozwijało się saldo obrotów towarowych sektora rolno-spożywczego. Widać, że te obroty z Unią Europejską wzrosły aż prawie 17-krotnie. Po akcesji oczywiście zniesione zostały wszelkie limity w obrotach handlowych między Polską i krajami Unii Europejskiej, w tym również kwoty importowe. I ten postęp, który udało się uzyskać w czasie okresu dostosowawczego, w czasie tych inwestycji dostosowawczych, on pozwolił na ujawnienie tych przewag komparatywnych, które Polska zawsze miała, a w tej chwili zostały one wsparte tym brakującym kapitałem i ujawniły się w pełnej wielkości. No, mogły być wreszcie w pełni wykorzystane po zniesieniu tych wszystkich barier. Polska przekształciła się z importera netto w eksportera netto produktów rolno-spożywczych, a Unia stała się podstawowym partnerem handlowym no, po obu stronach, zarówno po stronie importowej, jak i eksportowej. Tutaj robię pewne uproszczenie, ponieważ w ramach Unii Europejskiej nie ma importu i eksportu, jest tylko swobodny obrót na całym jednolitym rynku, ale tym niemniej rozumiejąc pod tym sprzedaż zagraniczną, to znaczy poza granicami własnego kraju, no to tak to właśnie wyglądało. Oczywiście po akcesji zaczął się również transfer już tych środków, które wynikają z realizacji samej wspólnej polityki rolnej, polityki rozwoju Unii Europejskiej, no i do których właśnie możliwości wchłonięcia ten cały poprzedni okres prowadził. Tutaj tylko dla informacji, jak się to kształtowało w niektórych sektorach. W niektórych na przykład saldo ujemne pozostało, prawda, głównie w oleistych i produktach oleistych, ponieważ no, Polska rozwinęła bardzo produkcję zwierzęcą, a dobrego wartościowego białka
roślinnego nie jesteśmy w stanie wyprodukować po konkurencyjnej cenie. Nadal jest to głównie soja, tym bardziej, że w strukturze produkcji zwierzęcej bardzo duży udział ma drób, a dla drobiu nie ma lepszej kompozycji aminokwasów egzogennych niż pochodzących właśnie ze zbóż i z soi. Wnioski. Polski sektor rolno-żywnościowy oczywiście uzyskał ogromny progres. Osiągnął samowystarczalność żywnościową, to znaczy wysoką nadwyżkę eksportową. I jako produkujący relatywnie tanio, prawda, bo podstawą naszej przewagi komparatywnej są niskie koszty produkcji, niska cena. W tym samym wnosi swój wkład w bezpieczeństwo żywnościowe świata, ponieważ zgodnie z współczesną koncepcją pomocy żywnościowej, światowej pomocy żywnościowej, ma ona być raczej dokonywana na gruncie komercyjnym, to znaczy dostarczania żywności, sprzedawania żywności po relatywnie niskich cenach, niż jej po prostu podarowania. Teraz oczywiście postępuje proces globalizacji i dalszy postęp dalszy postęp rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego zależy w coraz większym stopniu od rozwoju możliwości eksportowych. To uzależnienie 30-paroprocentowe ma swoje, oczywiście jest to sukces, ale ma swoje negatywne strony, mianowicie niesie ryzyko większej wrażliwości na szoki cenowe, głównie na tą ostatnio przeżywaną od kilku lat, co najmniej od 2008 roku wahliwość ceny, jaka staje się największym problemem międzynarodowego rynku żywnościowego. Jak mówiłem, postępuje proces globalizacji. On obejmuje również takie układy regionalne, jakim jest Unia Europejska. To znaczy cała zmiana, całe dostosowanie wspólnej polityki rolnej, z którym mamy do czynienia w zasadzie od momentu wstąpienia do Unii, ono zmierza coraz bardziej do upodobnienia tego systemu do rynku światowego. To się wiąże zarówno z WTO, prawda, i z tym, że Unia jest istotnym członkiem WTO i musi jakby sprostać wyzwaniom, które na tym polu również powstają, ale również z tym, że jakby coraz większe są koszty utrzymywania dawnego systemu. Przypomnijmy sobie, że system był tworzony dla jeszcze pewnie 12, a potem 15 państw, bardzo wysoko rozwiniętych w Europie. W tej chwili obejmuje 28 państw, z których nie wszystkie są powiedzmy na tym wysokim poziomie rozwoju. Ta rosnąca konkurencja będzie oczywiście wymuszała dalszą redukcję cen. I jeżeli to będzie oczywiście instrumentem selekcji zarówno gospodarstw rolnych, jak i jednostek przemysłu spożywczego. Ale również wymusi to, zresztą już się tak dzieje, poszukiwanie innych niż Unia Europejska rynków zbytu. Paradoksalnie embargo rosyjskie, które jakby wymusiło patrzenie na inne obszary niż tylko
Unia Europejska, ponieważ nagle na obszarze Unii Europejskiej dzięki embargu podaż szalenie wzrosła, prawda? I żeby nie doprowadzić do silnego spadku cen, coś trzeba było z tym towarem zrobić. Okazało się, że w tej chwili wcale wyniki polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi nie są gorsze. Można powiedzieć, że są nawet lepsze, czyli jakby to embargo zmobilizowało zarówno rząd, jak i instytucje zarządzające, jak i samych zainteresowanych przedsiębiorców do bardziej intensywnej pracy, bardziej większej przedsiębiorczości i okazało się, że efekty są pozytywne. Tym niemniej, jeżeli Polska chce utrzymać te przewagi komparatywne swoje w dłuższym okresie czasu, no nie może bazować jedynie na tej niższym koszcie produkcji i niższej cenie, prawda? Świat idzie w kierunku innowacyjności i tutaj nie unikniemy tego, żeby bardziej innowacyjne metody produkcji, bardziej innowacyjne towary, bardziej innowacyjny sposób podejścia do organizacji całego procesu wytwórczego i handlowego wprowadzić również w tym sektorze. Dziękuję Państwu za uwagę.